Witam w tym filmie, który będzie prezentacją prototypu kreatora gier karcianych, który stworzyłem dla siebie i dla moich znajomych. Oczywiście dłuższe filmy, gdzie będę opisywał dokładnie, jak ten program działa, jak stworzyć swój projekt od zera do kompletnej talii. Opiszę w dłuższych filmach, które umieszczę na YouTube, a tutaj tak pokrótce opowiem po prostu, jak ten program działa. Otóż w posiadanych projektach możemy sobie takie projekty, które stworzyliśmy, możemy je klasycznie albo otworzyć, możemy zmienić sobie ich nazwę, ale możemy je sobie na przykład zduplikować z wszystkimi taliami, z wszystkimi kartami, żeby je na przykład przerobić, a nie stracić tego, co mamy. Możemy sobie taki deck również wyeksportować do pliku, możemy sobie projekt wyeksportować do pliku, który możemy albo przesłać, albo na pendrive przenieść na inny komputer, albo do innej osoby, która będzie mogła to u siebie również otworzyć. Oprócz tego jeszcze parę słów powiem o opcjach. Oczywiście klasycznie mamy język angielski, ale języków jest więcej. Jest czeski, jest niemiecki, jest oczywiście mój język polski. No ale nie będziemy tutaj pokazywać tego w języku polskim, będziemy wszystko pokazywać po angielsku. Oprócz tego również możemy sobie zmienić styl na tego, co widzimy. Możemy wybrać taki styl klasyczny, który jest taki Windowsowy. Niektórzy taki styl mogą lubić. Innym może się podobać styl dark, chociaż ja nie przepadam za nim jakoś specjalnie. Mój ulubiony to jest styl fantasy, ja na nim sobie zawsze działam. A teraz możemy już przejść do tego, co jest najlepsze, co jest najciekawsze, czyli już do samych projektów i do samych talii. Tutaj pokażę Wam jeden z moich projektów, to jest Starcom, to jest takie połączenie StarCrafta z XCOMem, że tam Zergowie, Protosi i Terrani atakują tą bazę XCOMa, po prostu zamieniamy karty. No i ten projekt właśnie jest zrobiony w takiej nucie. Tutaj widzimy, tu są wszystkie deki, mam 8 różnych talii kart, po lewej widzimy ich podgląd. Myślę, że jest to miłe dla oka. Tu oczywiście jest awers, tu jest rewers, tutaj są informacje na temat karty. No i oczywiście każdego deka możemy sobie albo usunąć klasycznie, możemy go zduplikować, jeżeli chcemy właśnie poeksperymentować, zrobić sobie nowy, nie chcielibyśmy stracić starego, możemy sobie to wyeksportować do pliku, a także tutaj są 3 najważniejsze guziki w kontekście tworzenia całego deka. Pierwszy guzik to jest po prostu najbardziej podstawowe informacje co do szablonu, tu jest jego nazwa, wybieramy sobie jego rozmiar, albo z już takich istniejących klasycznych rozmiarów, albo sobie wybieramy użytkownika, gdzie sobie wpisujemy ręcznie, jakie to mają być rozmiary, karty się dostosowują, żebyśmy widzieli od razu, jak to wygląda finalnie. Oczywiście ja sobie wziąłem klasycznie 63×41, tutaj jest import awersu, a tutaj import rewersu. Jeżeli już sobie to zrobimy, no to możemy przejść do tworzenia, ustawiania sobie elementów na naszej karcie. To są te elementy, jeśli chcemy dodać, możemy dodać albo element graficzny, albo tekstowy. Jeżeli dodamy element graficzny, możemy go ustawić w dowolnym miejscu. Powiększyć, pomniejszyć, możemy go sobie za pomocą suwaków przesuwać, zmniejszać, zwiększać, możemy go sobie nawet rotować, jak nam pasuje. Natomiast takie elementy tekstowe, no to również możemy ustawić, gdzie chcemy zrobić, co chcemy. Wszystkie klasyczne opcje są, jak pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, mamy auto size albo size ręczny, których wybieramy sobie tutaj. Możemy sobie ustawić kolor, jaki nam się tylko pasuje tekstu. No a jeśli stwierdzimy, że element nam nie pasuje, możemy go po prostu najzwyczajniej usunąć, zarówno ten element, jak i ten element. Oczywiście nie wiem, czy wprowadziłem zmiany, sobie zapiszę, sobie cofnę bez zapisywania zmian. Natomiast jeśli chodzi o to, co jest najlepsze, najważniejsze, to jest mój deck i tutaj właśnie zobaczymy moja cała talia zergów w tym przypadku, którzy będą atakować naszą bazę XCOM-ową, to są właśnie ci zergowie. No i jeżeli mamy taką talię, to możemy do niej zawsze dodać element nowy, który pojawi się na końcu i który uzupełnimy, albo możemy sobie zedytować element, który jest, sobie klikamy na obrazek, możemy wgrać inny obrazek, który tutaj się pojawi. Możemy zmieniać oczywiście obrazki na istniejące, na przykład, nie wiem, na ten. Jeżeli chcę, to mogę ten obrazek zniknąć. Jeżeli chcę, mogę go przywrócić. Tak samo te inne, które tutaj nie zostały wypełnione, bo chciałem, żeby ta karta miała tylko jeden znacznik, ale w każdej chwili mogę oczywiście znaczniki nowe dodać, uzupełnić. No jeżeli dam confirm, to oczywiście zostanie to zapisane, jeżeli dam exit, to nie zostanie to zapisane. Tekst oczywiście klasycznie mogę pogrubiać, pochylać, podkreślać, mam auto size'a albo size'a mogę sobie sam ustawiać. Mogę sobie zmieniać kolor tekstu na taki, jaki tylko mi pasuje. No i oczywiście najważniejsze, jeżeli już stworzyłem sobie całą swoją talię i ją bym chciał wydrukować, no to też zrobiłem drukowanie w taki sposób w tym prototypie, że on mi układa te wszystkie karty na A4, to jest gotowe do druku i sam sobie wybieram, czy chcę awersy, czy chcę rewersy, czy chcę w sposób mieszany sobie to wydrukować. Ja sobie zawsze drukuję w ten sposób, sobie wtedy wycinam awers z rewersem, a po tej krawędzi sobie zaginam i sklejam i dzięki temu ta karta jest taka o wiele grubsza, twardsza, jeśli ją wkłada do koszulki, to wygląda profesjonalnie i oczywiście każdy może wydrukować to dwustronnie na grubszym papierze. No i tu są wszystkie strony. Każdą stronę mogę sobie na przykład otworzyć w Paincie.
No i to mogę zapisać albo w BMP, albo w JPG, albo mogę to potem wyeksportować do PDF-a, z czego się bardzo łatwo drukuje. I to chyba tyle, jeśli chodzi o działanie tego prototypu, bo to jest baza, która będzie do stworzenia takiego naprawdę potężnego, silnego narzędzia do tworzenia swoich gier karcianych. Te narzędzie dla mnie ono w pełni wystarcza, ale wiem, że jeżeli ktoś by chciał naprawdę poważnie do tego podejść, to te narzędzie może mu po prostu nie wystarczyć. Chciałby narzędzia lepszego, które ma dużo więcej opcji. O wszystkim Wam opowiem w dłuższych filmach na YouTube, a teraz dziękuję za uwagę.